serdecznie. Przygotowałam dla Was, właściwie dla siebie, ale pokażę Wam swetr, który wydziergałam. Miał to być swetr ciepły do dżinsów i taki właśnie stworzyłam. Wykorzystałam włóczkę kaszmirową. Jest to włóczka dosyć cienka, ma naturalny włos, który po zakończeniu robótki widać go, że jest taki puszek na dzianinie. Włóczka jest cienka, więc tak jak tutaj widać, więc żeby uzyskać taki ciepły efekt, przód i plecy, również kołnierz dziergałam z podwójnej włóczki, czyli dwie nitki razem. Natomiast rękawy chciałam, żeby były lejące, żeby się miękko układały i tutaj już wykorzystałam pojedynczą nitkę. Dodatkowo, aby sweter kaszmirowy się nie rozwlekał, stosowałam nitkę z poliestru, którą kupiłam w zestawie z włóczką kaszmirową. Kołnierz jest, oprócz tego, że jest z podwójnej nitki, jest też podwójny, także złożyłam go na pół po zakończeniu dziergania, czyli robiłam tutaj podwójną ilość rzędów i potem po prostu złożyłam na pół i podszyłam. Kołnierz, brzeg wykończyłam na koniec granatową nitką. Chciałam też, żeby guziki były takie duże, dzianinowe, tak może przybliżę troszeczkę. No po prostu takie mi się podobały. Lubię takie duże guziki i wykończyłam je też włóczką. Sweterek ma wykorzystane takie wzory. Wymagały one przeplatania nitki pod spodem. Pokażę. Czyli na tej stronie wygląda dzianina tak, żeby właśnie palce się nie haczyły, żeby nitka nie była długa, to przeplatałam nitkę pod spodem, to znaczy z tyłu, na lewej stronie dzianiny. No i co jeszcze? Tutaj te wzory robiłam luźno, czyli nie ściągałam nitki, natomiast ten element w pasie zrobiłam bardziej ścisły i efekt jest taki, że sweterek na wysokości pasa jest no nie ma paska, ale trzyma się tak mocniej, prawda? Nie rozwleka się. Tu jest luźniejszy, tutaj trzyma w pasie i dół też jest luźniejszy. Także fajnie układa się na figurze. No i też kolory dobrałam tak, żeby były lekko wyszczuplające, bo tak troszkę przytyłam ostatnio i stwierdziłam, że co prawda nie dużo, ale jednak jakoś tak wydaje mi się, że taki krój, taki sposób dobrania kolorów będzie dla mnie korzystniejszy. No i co jeszcze? I wykończyłam dół rękawa w taki sposób, jak pokazałam w osobnym filmiku, przy czym tam zrobiłam ten dół rękawa troszeczkę szerszy, tutaj zrobiłam troszeczkę węższy, także ostatecznie jak się ubierze sweterek, no to ten rękaw tak ładnie się układa wokół dłoni, przy czym, no bo zazwyczaj wykorzystujemy ścieg zwany ściągaczem, tak? Czyli jedno oczko prawe, jedno oczko lewe, dwa oczka prawe, dwa oczka lewe. Natomiast ja chciałam, żeby to było coś innego i tak szczerze powiedziawszy, ten wzór ryżowy bardzo mi się podoba jako wykończenie rękawa i nie tylko, więc właśnie tutaj ten wzór zastosowałam. No i ostatecznie sweterek jest cieplutki i co jest ważne, bardzo fajnie otula szyję, grzeje, bo kaszmir ma też to do siebie, że jest to takie naturalne, ciepłe, naturalna, ciepła włóczka, więc
Bardzo mi się ten sweterek podoba. No, myślałam o nim jako o sweterku do jeansów, no ale nie tylko do jeansów. Mogę go ubierać, także no, wykorzystałam go dzisiaj, będę na spacerze z dziećmi, no i tak szczerze powiedziawszy, no cieplutko mi w nim było. Zachęcam Was również do dziergania. No, jeśli macie jakieś uwagi, to zapraszam do tego, żebyście się nimi dzieliły w komentarzach. Jeśli macie jakieś pytania,